Dobro, tako, drogi ljudi, ponowno dobrodošli na kanał Međuslovianskog języka razumliwego przybliżno всем Słowianom bez uczenia. Streaming ide z opóźnieniem, ale ide. No, prosim smilowanie za opóźnienie. W tym momencie piszę licencjacką robotę na uniwersytecie i z tego powodu mam dość mnogo roboty, kromie normalnej roboty. No i tak, co drogi ljudi, o czym jest streaming w tym dniu? Streaming jest głównie o tym, co dalej делать z međuslovianskim językiem. Da? Međuslovianski język rozwija się od 2006 lata, przybliżno. To była grupa małych projektów, w których siedzieli jedyno wielko nerdowati ludzi, którym prosto se to nawidzielo. Tam było tych ludzi, może być, nie znam, 40, da? Malo forum. Potem począł się tak, że nikakowy projekt od Wojciecha Merunki, potem te projekty byli zjednione, ale jeszcze w 2017 lecie, kiedy była pierwsza konferencja međuslovianskiego języka w Czechii, w Starym Mieście, na festiwalu Dni Słowiańskiej Kultury, konferencja nazywała się CISLA, to međuslovianski język był wielko mały projekt, mało znany. Na grupie na Facebooku mogło być niekoliko stotin ludzi. Od tamtego czasu međuslovianski znacznie wzrastł. No, w tym momencie na grupie međuslovianskiego języka na Facebooku jest, nie znam, 22 tysiące ludzi. Na Discordzie jest tych ludzi bliz 9 tysięcy. Tako jest to zaiste dobra statystyka, zaiste dobry wzrost. Međuslovianski takowy główny impuls do rozwoju imał między latami 2019 2021, myślę, 22, kiedy poczęli o nim pisać rozliczne czasopisy. Był pierwszy film na međuslovianskom, Kolorowana ptica. Potem także, kromie tego, przyszło mnogo ludzi z TikToków i tak dalej. Niekto wziął materiały, którymi ja jestem posługował się na tym kanale, które ja jestem stworzył na tutaj kanał. Niekto przeraботал, niekaki człowiek przeraботал te materiały, dał na TikTok. Tam było 1,5 miliona poglądów, myślę, něco tako. I međuslovianski język wielko wzrastł, wielko się rozszerzył. W tym momencie, kiedy ja mówię do ludzi o međuslovianskim języku, to już ludzie znają, co jest međuslovianski język. Przedtem wielko mało ludzi znało, co jest međuslovianski. No i pytanie jest, međuslovianski jest pomocny język za to, aby pomagać w komunikacji między rozlicznymi słowiańskimi narodami, między govoriteljami słowiańskich języków. Međuslovianski jest język, który jest pomocny, to znaczy, że niekako potrzebuje pomagać. No i samorozumno są rozliczne mniej i wyższe fantastyczne idee o tym, co z međuslovianskim językiem делать. Niektórzy ludzie mówią, aby prosto međuslovianski był takowa zajmliwość kulturna i kto chce, niechaj mówi na međuslovianskim języku. Drugi ludzie mogą mówić, a dawajcie niekakowe tam wielkie polityczne unie europejskie, rusko-europejsko-słowiańsko, něco. Niekakowe, na przykład panslawistyczne, niektórzy ludzie mogą mówić něco w średniej Europie, niechaj będzie, da? No, ale potem drugi ludzie mogą mówić tak, że no, aby međuslovianski był w szkołach, aby međuslovianski był rozszerzony. To możemy powiedzieć bezsporno, że rozszerzanie się međuslovianskiego języka jest cel ludzi, którzy w tym projekcie są. No, potem są także takowe rzeczy, jak ta przysmieszka Wojciecha Merunki, który w czeskim telewidzeniu rzekł, że w tym momencie główny cel međuslovianskiego języka jest to, aby on szedł na bazę na Miesecu, da, na Lunie, że tam będą napisy na međuslovianskim języku.
Саморазумно to звучи велико присмешно, велико абстрактно. Myslím, že lepiej jest schodzić na ziemię i poglądać, co możemy делать z međusłowianskim językiem тут, u nas. Da? Međusłowianski język już przeskoczył jeden główny krok, który miał przed sobą, to znaczy być uznany międzynarodowo. Da? Međusłowianski dobył kod od komisji ISO, to znaczy, że jest to takowy pełnoprawny języczny projekt, pełnoprawny instrument komunikacji, równo jak Esperanto, równo jak italijski, równo jak angielski. I to jest wielko dobro. No, u mnie po prostu pojawiło się takie poczucie, że niektórzy ludzie prosto mieli takie něco, że jest međusłowiański uznany międzynarodowo, no i co w tym momencie. Da? Ja myślę, że to, co jest potrzebne međusłowiańskiemu języku, to jest nikakowy zestaw, nikakowa grupa, nikakowych konkretnych celów, które będą nam mogli pokazywać, co međusłowiański potrzebuje zdobyć w budoucich latach. Co potrzebujemy делать, abyśmy zaisto mogli tutaj projekt rozszerzać. I z tego powodu, że ja myślę, że jest nikakowa fala entuzjazmu, która przychodzi, jest mnogo poglądów na TikTokie i tak dalej. No potem jest potrzebne jeszcze něco. To jest kako z językiem Esperanto. Da? Esperantisti, ja to zowę takowy problem esperanckiego myślenia, esperantisti mieli krasiwy język, oni sobie zjednili tam gryczkie, niemieckie, romanskie języki, słowiańskie języki, była takowa bezimienna mieszanina i prosto u nich był mentalitet, że jest to język, który jest tako mnogo krasiwy, tako mnogo esperancki, tako niechaj wszyscy ludzie w tym momencie uczą się Esperanto. Da? No ja myślę, że to nie jest dostateczne i to tako, że jest widno w tym, jak Esperanto się rozwijało. W niejakim momencie przestało się tako bystro rozwijać i oni potrzebują nachodzić nowe argumenty, za co uczyć się Esperanto. I my w međusłowianskim projekcie međusłowianskiego języka mamy prednost nad Esperanto. I z tego powodu, że Esperanto będą uczyć się ludzi, którzy są prosto idealiści. Ludzi, którzy chcą, aby wszyscy ludzie byli za jedno, takowi mnogo międzynarodno nastawieni ludzi, ili prosto języczni fanaci, da? Którzy niekakowi językolubcy, którzy chcą uczyć się języki. No, međusłowiański może zabierać i tych ludzi, którzy są prosto językolubcy, idealiści, nikakowi tam słowianolubcy, lubiteli słowiańskiego folklora. No może także zabierać ludzi, którzy chcą делать něco praktyczne z tym językiem. Ludzi, którzy chcą na przykład putować po Europie, wozić się po Europie, poznawać kulturę drugich słowiańskich держав i tak dalej. I myślę, że za to także nasza strategia rozwoju međusłowiańskiego języka potrzebuje być немного druga, czym języka Esperanto. I ja myślę, że w tym momencie to jest niekakowa główna tema, z którą potrzebujemy się konfrontować. Tako cel tego streaminga jest prosto przedstawić wam 10 takowych głównych kroków i głównych celów, o których ja jestem podumał i przedstawienie ich, abyście wy mogli o nich podumać, pobesiedować i może być, ako będziecie mieć wielko dobre idee i pomysły, my będziemy mogli zrobić takową już główną, wielką listę wielkich celów međusłowiańskiego języka. My, myślę, potrzebujemy dość jeszcze mnogo dokazać ludziom. My, którzy mówimy na međusłowiańskim języku, my znajemy, jak on работает. No mnogo ludzi nie dowierjaje w to, że međusłowiański zaisto praktyczno może być upotrebliwy, może być korzystny w komunikacji, a także my sami dobro często nie znajemy, jak wysoko rozumiemy może być međusłowiański w niekakowych kontekstach. Na przykład, możemy lekko mówić z mnogimi Słowianami przy obiedzie, da? Możemy mówić o językach, możemy mówić o tym, co oni делали w tym dniu, możemy mówić i o historii i tak dalej, ale możemy na przykład mówić o
mechanike, jak na przykład kako reperovati auto, da, to jest pytanie. To mnogo dobro ne znajemo. Może li być na naucznych konferencjach upotrebliwe međusłowianskie, gdzie są skomplikowane temy, to tako, że jest potrzebno weryfikować, potrzebno jest testować granice međusłowianskiego języka, granice, w których on jest zaisto rozumliwy bez przedchodnego uczenia przybliżno wszystkim Słowianom. Co my w tym momencie jesmo zdobyli? Ja myślę, że uże samorazumno te rozliczne rzeczy, jako ISO i tak dalej, to jest wielki sukces. My możemy uże dokazać, że međusłowianskie jest uznane międzynarodowo. Kromie tego, my także możemy dokazać rozlicznym biznesmenom, rozlicznym ludziom, którzy chcą reklamować swoje produkty, że međusłowianskie może być i zaisto upotrebliwy w niektórych muzycznych formach, w niektórych krótkich muzycznych wideach na TikToku, na YouTubie. I z tego powodu, że takowe primiery już byli. Da? Na TikToku są ludzie, którzy zdobyli mnogo poglądów na međusłowianskim języku. Tam byli te moje TikToki, które tam niekto zdzielał. Jest tako, że jedna Rosjanka, która żyje w Czarnej Gorie, myślę, to jest Tatiana, i ona zaisto zdobyła mnogo poglądów. I ona także zdzielała reklamę z jedną grupą supermarketów, które prosto są z Rosyjskiej Federacji, jako znam dobro. I ona zaisto tam na profilu na Instagramie tej grupy, która się nazywa Mixmarkt, tam oni na swoim profilu na Instagramie zdobyli wielko mnogo poglądów i oni są prosto supermarket, który w Niemcy prodaje towary z rozlicznych wschodnioeuropejskich krain. Tako oni dobro mogli targetować, mogli dobro tako mieriti w tą swoją publiku niekakoj rozlicznej słowiańskiej diaspory, migrantów i tak dalej. I to wideo, które było zdzielane na ich profilu, jest najpopularniejsze na tym profilu do tego momentu. Da? Niekoliko stotin tysięcy poglądów. Tako i mamy dokaz, że međusłowianskie może być dobry w niektórych typach reklamy i mamy dokaz, że međusłowianskie może być upotrebliwy w internecie. Tako, że my z Tatianą i mamy wielką niekakoj są roboty za to, że prosto kontakt z nią wielki nie jest i ona tako, że međuczasno jeszcze niekakowe tam, ako pamiętam dobro, jestem widział na TikToku niekakowe tam polityczne wieci o panslawizmie i tak dalej, tam niekakowy sojusz Słowianów pod wsiemi, pod Rosję promowała, něco tako. Ale generalnie ważne jest to, że takowy dokaz jest. Da? I jeszcze tako, że jesmo, myślę, dokazali, że međusłowianskie jest mnogo lepiej rozumieliwe Słowianom, słowiańskojęzycznym ludziom, czym od naturalnych języków. Da? To znaczy, że na przykład, ako by Ukrainec mówił z Serbom, to serbski nie jest tak dobro rozumieliwy Ukraińcu, jak međusłowiański język. I to jest także fakt, który i mamy. To jest to, co myśmy zdobyli. No myślę, że potrzebujemy podumać, gdzie međusłowiański język może być korzystny. Generalnie, co točno chcemy. Pierwsze to jest to, chcemy li, aby mnogo ludzi mówiło na međusłowiańskim języku, ili aby było mniej ludzi, którzy mówią na međusłowiańskim języku. To zvuči paradoksalno i z tego powodu, kako? Oczywidno, samorozumno, chcemy, aby kako można najwyższe ludzi mówiło na međusłowiańskim języku. No to nie jest tako točno paradoksalno. Jesam mówił o tym na jednym streamingu. Może mnogo ludzi mówić, ale może być i taka, że sytuacja, że mówi mało ludzi, a prosto jedyno pasywno oni przyjmują content na međusłowiańskim języku. Gledają filmy, wideo, słuchają radio i tak dalej. I do tego celu, myślę, jest nam wyższe blisko, czym do takiej sytuacji, że
70% ludzi w Słowakii aktywno mówi na međuslowianskom języku. Da? Myślę, że wyższe realistyczne w tym momencie jest to, abyśmy szli k celu, abyśmy imali kakostny język, który jest można lekko se nauczyć i ako jest na przykład niekakowy tam menedżer reklamy i on chce począć reklamować swoje produkty na međuslowianskom języku, on to może lekko zdziałać. Co dalej? No, myślę, że tako, że potrzebno jest to, aby međuslowianski przestał być widziany niektórymi ludziami, gledany niektórymi ludziami jako niekakowa takowa wielka nowina, że to jest něco, co to jest osobliwo i jedyno takowi ludzi, jako Esperanto, da, niekakowi idealisti, govoreć na međuslowianskom języku. I z jednej strony takowa idealistyczna narracja jest nam dobra, no za to, że to tam słowiańska kultura, folklor, języki, wielko tam krasiwa tradycja i tak dalej. No i z drugiej strony ludziom, którzy nie są idealisti, ili którzy nie są aktywno zainteresowani folklorem, to nie będzie tak pritagliwo. A ludzi, którzy znają drugie słowiańskie języki, ludzi, którzy się aktywno interesują lingwistyką, nie jest tak mnogo zaisto. Nie myślę, że to jest wielczejsza część naszych drużstw, naszych narodów. Potrzebno jest ludziom pokazać něco praktyczne i potrzebno jest także pokazać međuslowianskie jako něco, co jest normalne. To znaczy, że człowiek, na przykład, ako przychodzi do muzeja, widzi tam međuslowianskie, to nie mówi, kurda, co to jest međuslowianskie, to myślą niekakowi tam fanatyki od niekakowych tam, nie znam, projektów, które są wielko riedkie i nikt to nie korzysta međuslowianskie. Nie. Prosto to by było tako dobro, akoby idealno by było, akoby człowiek przychodził do muzeja, widział, że jest međuslowianska wersja ekspozycji, nie jest jego rodny język, no međuslowianski jest i on sobie mówi, wow, jest međuslowianski, to jest odlično, to jest super, ja nie znam dobro angielski, tako posłucham međuslowianski, dobri ludzi od međuslowianskiego projekta, pomagając drugim ludziom, działając něco, co jest praktyczno pomocno, praktyczno korystno. Međuslowianski język instrument, który prosto jest i który jest zaisto dobry i korzystny. Myślę, że potrzebujemy imati niekakowe konkretne miery, kako međuslowianskie się rozwijaje. To znaczy, imajemy niekakowe konkretne cele i możemy mieriti koliko z tych celi jesmo my zdobyli. To znaczy, na przykład, chcemy imati przynajmniej 2 książki, 2 podręczniki međuslowianskiego na wszystkich językach. Da? To by było zaisto odlično. W tym momencie imajemy rozliczne dane o međuslowianskim języku, no te dane są w wielkim neporedku. Na przykład, ja znam, że jest hotel nad Czarnym Moriem i tam Wojciech Merunka poszedł i dał tym ludziom takowe lietki papiery z opisaniem usług tego hotela, tam byli niekakowe przyuczenia, instrukcje, gdzie to jest i tak dalej. Przy Czarnym Morzu jest mnogo słowiańskojęzycznych turystów. Tako Wojciech Merunka mi mówił, że ci ludzie od hotela byli wielko zadowoleni i ta powrotna informacja od klientów hotela także była wielko pozytywna. I w tym momencie jest jedno moje wielko konkretne pytanie. Gdzie są te dane? Zacz my nie imajemy niekakową anketę, gdzie ci ludzie, którzy byli w tym hotelu, mogli ją spełnić, anketę, i my moglibyśmy imać twarde dane, twarde informacje, że daliśmy te materiały na međuslowianskim języku do hotela nad Czarnym Moriem i tam 70% klientów řeklo, że wielko dobro rozumliwo, wielko są zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Tuto my nie imajemy i ja myślę, że w przedchodnych latach mało ludzi interesowało się w tym, aby takowe informacje zbierać. No potem, ako ty, człowiecze, idziesz do biznesmena, idziesz do niekakiej firmy, idziesz do uniwersyteta, idziesz do reżysera filmów, do twórca wideoigier, to ty jemu potrzebujesz pokazać niekakowe twarde dane,
które będą temu pokazywać, że ta inwestycja, którą on dzielaje, że te denary, które on dawaje, to nie jest niečto, co on prosto raz straci, a że jest niekakowa seriozna informacja twarda, która pokazuje, że ta inwestycja ima je smysl. Tak myślę, że te kroki, które ja jestem ispisał, o których będę mówić, one także namierają to, aby rozliczne dane, informacje, które będziemy zbierać, aby one były niekako dokumentowane. Najpierw możemy podumać, gdzie Medzusłowianskie może się rozwijać. Ja prywatnie myślę, to jest moja osobna opinia, moje osobne mnienie, myślenie, możecie mi dać niekakowe protiwargumenty. Ja w tym momencie myślę, że główne takowe prostory, gdzie medzusłowiański język ima smysł, główne takowe miejsca, to jest internet, a ako idę o geografię, to jest główno Europa. Tam te Europejska Unia, może być i niekakowe tam zapadne diaspory i jeszcze tako, że te rozliczne tam drugie mniejsze słowiańskie krainy, gdzie one są tam blisko tej Europy. Myślę, że osobliwo diaspory są dobre k tomu. Jest mnogo ludzi, którzy są okrążeni cudzym językiem, oni chcą obronić swoją kulturę, niekako ją rasti. No i myślę, że tu medzusłowiańskie jako orędzie komunikacji może być i zaiste dobry. Myślę, że w tym momencie krainy, jak na przykład Rosyjska Federacja, nie są optymalne za to, można je spróbować, no myślę, że geograficzno, ako idę nie o internet, ale o same krainy, to myślę, że tam mnogo budyczności nie ma. I z tego powodu, że prosto tam, ludzie mówią na ruskom. Rosja w tym momencie, jako ja rozumiem, dobro, idę tako wyższe w stronę Chin, Kitaja, ekonomiczno. Tako w tym momencie nie jestem uwierzyny w tym, tako, że ako ja jestem dobro słyszał, generalno od uniwersytetów i takowych drugich instytucji, tam nie ma wielkiego interesu w medzusłowiańskim języku, głównie to jest promowanie ruskiego języka, to ja mówię i z tego, jak ja znam, że my jesteśmy byli prosto na jednej konferencji online i tak dalej. No kto znaje, tak? Myślę prosto, że w tej średniej Europie, w tych diasporach jest niekakowa takowa etniczna różnorodność, ale w Rosji, tam w tym momencie, myślę, głównie idzie promocja ruskiego języka, nie medzusłowiańskiego języka. Ale kto znaje, może być i nie mówimy prawo, uwidzimy, da? Myślę tako, że to poslednia rzecz, że w takiej statystyce, którą my moglibyśmy zbierać, nie jest potrzebno się bojać, aby konfrontować medzusłowiańskie z angielskim językiem statystyczno. To znaczy, aby sравнить, był li człowiek równo zadowolony z niekakego materiału, z niekakego teksta, z niekakiej usługi na medzusłowiańskim języku równo jak na angielskim języku, myślę, że to jest nieobchodne k tomu, abyśmy my mogli to przewierzyć i weryfikować. Jest ludzi, którzy nie znają dobro mówić na angielskim mnogo, abyśmy my mieli obiektywne informacje, potrzebujemy także wkluczać angielski do takowych eksperymentów. W tym momencie ja będę wam mówić o tych głównych 10 celach, które ja jestem napisał. Jeszcze najpierw przed tym ja przeczytam czat, aby uwidzieć, co wy jeste napisali i potem odpowiem na niekakowe pytania, ako one byli zaisto zgodne z temą tego streaminga, a potem ja pójdę dalej. Dobra, tak, w tym momencie najpierw widzimy w czacie jest tam o dźwięku, audio. Aha, krasno, widzimy, że mnogo ludzi. Konstantin Szukin pytaje, uczą li ludzi medzusłowiański język w tym momencie w uniwersytetach.
To jest veliko dobro pytanie i o to idę, że w tutom momencie međuslovianski nie jest uczony w uniwersytetach. Mnogo profesorów međuslovianski język widzi jako takową nowinu, która jest podobna Esperantu, że Esperanto, no to są takowi tam idealisti, ludzi, którzy nie są pełno seriozni. No, međuslovianskie nie jest jeszcze na uniwersytetach, choć Esperanto jest na uniwersytetach. Zaczo, myślę, međuslovianskie jest jeszcze młody projekt. I my jesteśmy już jako međusloviansko to języczne forum, međuslovianskie języczne forum fundacja, my jesteśmy już poczęli mówić z tymi profesorami, da? Prizwali nas na niekoliko zebrani, jesteśmy udzielali prezentacje i tak dalej. Tako to nemnogo počelo se roditi, no o tom jeszcze będę govoriti dalje. No, Ujar Kukt rekł nešto zanimljivo, że profesjonalna leksika jest podług niego leksze rozumliwa. No i z tego powodu, że jest uniwersalna. Myślę, że ty, Ujar Kukt, mówisz głównie o tym, że to jest i z latyńskiego i angielskiego ta profesjonalna leksika i częścicznie jest to prawda. No, ako na przykład idę o te części razlicznych maszyn, ako idę o biologiczne terminy, medyczne terminy, to nie jak czas tako jest. I ako, na przykład, nie znam, jest produkt, niekakowo jedzenie, da? Niekakowy sup, poliwka, kupujesz to w supermarkecie, tam jest niekakowy spisek tych komponentów produkta, no to nie jest potrzebno mnogo, aby była niekakowa wielka problema, że człowiek widzi spisek produktów, jedno słowo nie zrozumiał, je daje ten produkt, a potem się pokazuje, że to jest ten produkt, na który on jest silno alergiczny, no i niekto na przykład z tego powodu potem jest w bolnicy, w szpitalu. Da? Artiom Esinin pytał o rozprostrananie međuslovianskiego, polityczne instytuty. Nie, my się nie angażujemy z niekakowymi politycznymi instytutami. Da, tu niekto mówi, że Ruska Federacja nie jest, myślę, że tam tako, że po rozprostranenie međuslovianskiego języka dobro nie pójdzie. Da, niekto tu mówi, że idea međuslovianskiego ima mnogo stoleci, to jest prawda. No ja jestem tako, że gledał na te idee međuslovianskiego w drugich stoleciach i to nie jest tako, jak możecie myśleć. Tam ludzie, na przykład, prosto improwizowali, ili dzielali jedyną gramatykę bez słownika, ili prosto chcieli, aby to było niekako veliko archaizowano ze starocyrkowno-słowianskim i tak dalej. I to nie było potem tako uspieszne. Međuslovianski projekt tako kompleksny, tako celostny, jak w tym momencie, to jest, myślę, pierwszy projekt, o którym ja jestem słyszał. Nie słyszał jestem o nikakom drugim projekcie međuslovianskiego języka, który by był tak zaawansowany i zaangażowany w to wszystko, w detale, jako nasz projekt. Aha, niekto mówi krasny podzim, że studenci uczyli się međuslovianski język, aby byli turystycznymi woditeljami, to ja nie znam o tym. My jesteśmy podobny projekt w fundacji próbowali działać. Jesteśmy pisali na to grant, ale nie jesteśmy go tu koniecznie zdobyli. Ale było wielko blisko, tak jeszcze będziemy próbować pisać, to było do dobrowolców, ale turystycznymi woditeljami, ja jestem działał turystyczną prochodką w Pragie z ludźmi takowymi młodymi. Nie, to była turystyczna prochodka w Poznaniu była. I tam ja jestem działał z ludźmi prochodką w Poznaniu. Ludzie byli i z Czechii, jeden Ukrainiec, jeden Białorusin. I oni wielką dobro rozumieli međuslovianski język i tako, że opinie ich, odgovory w ankiecie byli wielko pozytywne. Ujar Kukt mówi, że jest potrzebny mieć portal k uczeniu međuslovianskiego języka. Nikola Milinowicz mówi, że byłoby interesno widzieć niekakowe historyczne i kulturne kontenty na međuslovianskim języku. Da? No da. Da, tu ja jestem pełno zgodny i myślę, że to jest tako, że wielko ważne. Jeszcze tako, że reknu może być i potem zaczto. Tako, w tym momencie, drogi ludzie, idziemy, za to, że to już nemnogo tu siedzimy, idziemy do tej najgłówniejszej części tego streaminga, to znaczy mówienie o celach.
I w tym momencie ja imam nešto tako, što imam nadzieję mi pójdzie dobro. To znaczy, będę wam pokazywać tu niekde spisek tych rzeczy, które będą po prostu tworzyć. Robota jest to dobro? Da, robota jest tako. Pierwszy cel, drogi ludzie, rozwój języka. Tako ja myślę, że to jest dzieło, które jest neobchodne i za to jestem jego dal na pierwszym miejscu. Rozwój języka, my potrzebujemy to делать i za to, abyśmy potem mogli pokazywać, jak on jest rozumliwy. Da? W tym momencie myślę, że główne to jest słownik. Ako nie masz mnogo dobrych słów, mnogo rozumliwych słów, które są w słowniku, nie możesz dobro uczyć język. Nie możesz dobro rozszerzać jego w drugie sektory, jak na przykład biznes. Nie masz leksykum. Jeste widzieli w streamingu o korekturze Biblii, jak mnogo mi bere czasa analizowanie jednego słowa. Mi tam jedno głupo słowo, jako maternica, we wschodniosłowiańskich językach to jest matka, dielocha na czeską, da? To było něco, co mi wzięło, ta analiza mi wzięła czasinu, przybliżno ili czasinu i połowinu, to jest mnogo czasa, ale to jest něco, co jest wielko potrzebne, da? Jak korekty, to ta maternica ili rodelnica, tak ja bych to rzekł, to jest to organ żeński, w którym rozwija się dziecko w czas bremenności, da? Mnogo języków i mają rozliczne mnogie słowa. I w takowych sytuacjach jest potrzebny dobry międzysłowiański słownik, że on tobie rzeknie jedno, maksymalnie dwa słowa, które ty potrzebujesz się uczyć, aby być maksymalnie rozumliwy wszystkim Słowianom bez uczenia, a nie, że tam będzie ta maternica, matica, dialoga, matka, potem będzie niekakwa tam narucie, něco tako. Nie, to nie jest zaisto dobro. Uczyć człowieka 5 słów, potrzebne jest jedno, maksymalnie dwa słowa, za to, abyśmy to potem tako, że mogli normalno mówić w tekstach, w podcastach i tak dalej. Rzekniesz dwa słowa, rozumliwo wszystkim, a ako poczniesz mówić 5 słów, to już jest jako litania. Lepiej jest tako, że nauczyć się jedno słowo, a nie potrzebować nauczyć się 5 słów. No w tym momencie, ako ty pogledasz w słowniku słowo number, da, czyslo, lik, broj, szczewilka, liczba, lik i tak dalej, to ty nie będziesz znać, które słowo jest najlepiej rozumliwe. To jest wielki problem międzysłowiańskiego języka i ludzie mówią, a Michał mówi rozumliwo, ale Michał mówi na międzysłowiańskim języku 11 lat. I to jest nie bez znaczenia. Da? Ja prosto czytam słowniki rozlicznych słowiańskich języków jedyno za to, że to mi jest zabawno. Tako, drogi ludzie, nie wszyscy ludzie są takowi jak ja. Mnogi ludzie i mają robotę, dzieci, nie będą uczyć się tako mnogo słów. Jest nam neobchodny rozwój międzysłowiańskiego słownika z oznaczeniami rozumliwości i portal, który będzie dobro wyglądać, będzie mieć krasną estetykę i dobry interfejs, że ludzie będą mogli tam wchodzić i lekko nachodzić te słowa. Tak, to jest pierwszy cel, który ja wam mogę rzekć. To jest neobchodne, abyśmy my mogli rozwijać język dalej.